Witam Was serdecznie. Dziś pokażę Wam demontaż i montaż Motorola E770V. No i zobaczymy sobie tak obrazowo, jak ona wygląda. Tu widzicie, nawet nie posiadam tylnej klapki, ale bateria co to jest, sobie odnalazłem. No i zobaczymy, jak ona wygląda. Ta Motorola chyba nawet w Polsce nie była tutaj wpuszczona na polski rynek, bo widzimy Vodafone. Być może akurat ktoś po prostu ściągnął ten telefonik z krajów zachodnioeuropejskich. Tutaj widzimy u samej góry otwory na naszą smycz. Na bocznej ściance ściszenia i pogłuszania klawiszy. Tutaj wygrawerowany napis Motorola. Tu jest pewnie port ładowania. Na drugiej bocznej ściance widzimy spust aparatu. Aparat fotograficzny pewnie w tym przypadku VGA. Nawet nie zerkałem, bo pewnie dość sobie jakości. Tutaj gumeczka pewnie jest tutaj pod tym antenka zasięgowa. Tu widzimy nawet diodę, która działa jako funkcja latarki w tym telefoniku. I co ciekawe, na przodzie widzimy aparat fotograficzny, też pewnie 0,1 albo 0,3 megapikselowy VGA do wideo rozmów. Tutaj obok niego jeszcze marka Motorola. I co ciekawe, telefonik tutaj posiada joystick. Teraz sobie zobaczymy naszą baterię. Tutaj chyba oryginalną, bo taka była. BQ50, jak widzicie, tak ona wygląda. Ta bateria od tego telefonu. No tutaj dokładniejsze informacje. Posiada 910 mAh. Została wyprodukowana w Chinach. I teraz sobie zobaczymy jeszcze informacje tutaj podstawowe na nalepce. Ale tutaj dość ciężko cokolwiek zobaczyć, bo wszystko jest takie pościerane. Tutaj szukałem nawet, jak ten model się nazywa, bo nie wiedziałem, ale sobie gdzieś tu wyszukałem. Tu gdzieś widziałem, jest E770V. I widzimy, że został produkowany ten model w Singapurze. Tutaj mamy Singapur. No i tu jeszcze widzimy, że jeszcze posiada tutaj wejście na kartę pamięci i obsługuje kartę pamięci microSD. No i teraz zajmiemy się tutaj demontażem i montażem tej Motorola. Tutaj wyciągamy oczywiście klapkę, baterię, kartę SIM i kartę pamięci, jeśli jest w urządzeniu. Teraz dobieramy się do naszych śrubek. Tu jest jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta. Więc sobie je wszystkie odkręcamy. Tutaj na full. I jeszcze dwie ostatnie. I ostatnie. Tutaj nawet nie będę je może wyciągał tych śrubek. Podwadzimy sobie naszą budowę. Tutaj ona chyba sama czy nie tutaj wyskakuje. To nasza obudowa. Tutaj podwadzimy z jednej. No i to wystarczyło, jak widzicie. I tutaj mamy, no jedna śrubka wyskoczyła, fajnie. Nasz główny głośnik bardzo dużych rozmiarów. Tutaj on się znajduje. I odkleimy go. Zobaczcie, jaki wielki głośnik w tej Motorola. Motorola jak muzyczna. I tu jest całe te zgłębienie. Tutaj widzicie, które tutaj mocowanie naszego tutaj głośnika. Tego nie będziemy Wam ciągać, nie ma takiej potrzeby. Tu widzimy na samym dole złącza. Pewnie zasięgu. Tutaj przejdziemy dalej. I teraz wymontowujemy naszą płytę główną. Tutaj pewnie w bardzo prosty sposób. Tu jakaś ramka, ramkę wyciągamy. I naszą płytę też podwadzamy tutaj. Tu jest blokada i tu druga. Tu jakaś gumka wyleciała, pewnie od aparatu w tym miejscu. I tutaj jak widzicie jest głośniczek od rozmów. Tutaj podwadzamy, wyciągamy w łatwy sposób. Tak samo tutaj wyciągamy naszą nakładkę klawiaturki, jeśli chcemy ją wymienić, bo jest zużyta.
I jeszcze możemy wymienić oczywiście tutaj nasze klawisze. Żeby je wymienić, to musimy tutaj... Co musimy tutaj zrobić? Powinien je podwadzić. Aha, tu jest jedna blokada oczywiście. Tu jest jedna główna blokada. No i tutaj banalnie w prosty sposób nam wychodzi wszystko. Tu podwadzamy naszą taśmę. No i tak ona wygląda. Zostaną jeszcze wyświetlacz. Tak samo będzie. Tu widzimy jedna, druga, trzecia i czwarta. Tutaj blokada. Podwadzamy jedną. No i widzimy teraz nam calutki tutaj wyświetlacz wyskoczył. Dość prosty, naprawdę fajny telefonik, jeśli chodzi o demontaż. Naprawdę banalnie prosty, ale widzę, że w nim wszystko jest tak tutaj solidnie wykonane. Tu jeszcze jest nakładka naszego joysticka, jeśli chcemy ją wyciągnąć. I tak to wygląda w tym telefonie. Tutaj widzimy nawet producent Korea. Nasz joystick, oczywiście joystick musimy tutaj albo zgrzebać, albo lutować, żeby go wymienić. Podobnie z aparatem, też będzie ciężko tego wymienić podwadzając, bo ma tutaj uszkodzi tą ramkę całą. Dość tutaj oporowo jest włożona. I druga strona, tu widzimy również drugi aparacik. Podobnie włożony, wibracja spojona z naszą płytą główną. Tak samo jest antenka zasięgowa. No i wszystkie tutaj złącza karty, złącza tutaj naszej baterii. Gniazdo ładowania to jest podobnie jak w V3 i gniazdo tutaj slot naszej karty pamięci. No i to wszystko, jeśli chodzi tutaj o prawidłowy demontaż tego telefonu. Teraz zajmiemy się ponownym montażem tego telefonu w odwrotnej kolejności. Zakładamy tutaj nasz wyświetlacz na swoje miejsce. Tutaj możemy sobie od razu go zamocować. Także mocujemy i zakładamy w naszych zaczaskach z wszystkich stron. Zakładamy z powrotem naszą klawiaturkę. Tutaj mocujemy na swoim miejscu. I przekładamy z powrotem. Teraz sobie jedziemy dalej. Tutaj oczywiście z powrotem nakładamy nasz głośniczek, który wcześniej wyciągałem tutaj na swoje miejsce. Joystick. To jakkolwiek sobie go włożymy, tak będzie, dlatego że on tu jest wszystkostronny. Tam coś wyskoczyło pewnie z naszego aparaciku przedniego. Tutaj chyba tak. Tak jest. Tutaj nakładamy z powrotem na swoje miejsce te wszystkie elementy wraz z płytą główną. Tutaj nam troszkę zahaczyło w tym miejscu. Zakładamy naszą blaszkę osłaniającą i zakładamy z powrotem nasz tutaj tylny korpusik. Tutaj od samej góry najlepiej. Tu są, widzicie, nasze blokady, tu jest jedna, tu jest druga. Tak samo tu są te spinki, więc sobie zakładamy od góry i mocujemy na wszystkich tutaj zaczaskach z wszystkich stron. I teraz oczywiście przykręcamy nasze śrubki. Tu jest jedna. Druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta. Tu jest pewnie druga.
trzecia. Tu nam wyskoczyła, więc sobie dokładamy. Czwarta. Aha, nie, tu jeszcze nie ma. Wydawało mi się, że już jest, bo coś blokowało. To się nam uszkodziło niestety. I jeszcze jednej brakuje tu w tym miejscu, więc sobie ją dokręcamy. No i zakładamy naszą baterię. I to wszystko, jeśli chodzi tutaj o prawidłowy demontaż i montaż w tej Motorola. Tutaj akurat E770V. Jeśli Wam się filmik podobał, ten demontaż, to oczywiście zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, jeśli jesteście tutaj nowi, bądź jeszcze tego nie robicie. Oczywiście zachęcam również też do zostawienia łapki w górę, zostawienia komentarza pod tym filmem i zachęcam też, żebyście zajrzeli do poprzednich moich filmików, do tych, które będą na bieżąco wrzucane. Jeśli macie taką ochotę, to oczywiście zachęcam, no i zapraszam. I to wszystko, hej!